Lekcja pod tytułem Przekształcanie wzorów, czyli takie rozwiązywanie równań, ale na literkach, tak to ja nazywam. Bo o cóż tu chodzi? Oto mamy pewien wzór, na przykład taki. I polecenie. Wyznacz A z następującego wzoru. Czyli A jest naszą niewiadomą. A co z resztą? A resztę traktujemy tak jak wiadome. No bo gdybyś miał zapisane tak, na chwilę to zmienię. A, 2a plus 8 równa się 9 minus 8. To wszystko jasne, co należy. Trzeba wyliczyć a, prawda? Pozbywając się najpierw tej ósemki, a później tego mnożenia razy 2. Tu się to dzieje tak samo. Tylko po prostu wszystko poza niewiadomą, a w treści zadania wiadomo, co jest niewiadomą. Śmiesznie to zabrzmiało, prawda? Resztę traktujemy tak, jakby to były liczby. Tak samo się z nimi zachowujemy. No zaraz to zobaczysz. Za pierwszym razem jest zawsze ciężko, ale poradzimy sobie. To też wyrzucę i zaczynamy. Mamy wyznaczyć A. Czyli mamy otrzymać o taką postać. A po jednej stronie, a po drugiej reszta. No to się pozbywamy. Co nam najpierw nie pasuje? To plus B. Jakby było tutaj plus 2, to co byś robił? Zrobiłbyś minus 2. Tutaj tak samo, jak tu jest plus B, to my wykonamy minus B od obu stron. No to naprzód. 2a plus b przepisuję i teraz dopisuję minus b. I po prawej stronie to samo. Przepisuję i dopisuję minus b. Te b się znoszą i zostaje nam 2a. No a po prawej mamy po prostu c minus 8 minus b. To minus b nie zadziała na żadną z tych tutaj pozycji, bo innego b tu nie było. Co nam teraz nie pasuje? To 2 razy a. No, tutaj to już wiemy, po prostu dzielimy przez 2. I mamy, czekaj, wytrę o te bazgrołki. I cóż mamy po dzieleniu przez 2? Mamy tak, 2a podzielić przez 2, a tu mamy c minus 8 minus b, kreska ułamkowa dzielone na 2. To się znosi, zostaje a po prawej po prostu zostaje takie wyrażenie. I to jest nasze rozwiązanie. Bardzo ładne rozwiązanie. Coś takiego. A równa się c minus 8 minus b dzielone przez 2. Czyli widzisz, zachowujemy się tak samo jak w równaniu, tylko czasami zamiast działać na liczbach, dodajemy, odejmujemy, mnożymy albo dzielimy litery. I koniec. Żadna tajemnica. Poćwiczmy to sobie. Tu po drodze będzie pewien drobiazg, o którym trzeba pamiętać, ale szybko to sobie wyjaśnimy. No i teraz takie polecenie. Wyznacz ze wzorów, na każdej kolejnej stronie będą kolejne wzory, podanej wielkości. Tu po prawej stronie będę podawał te wielkości. Czyli mamy taki wzór, a mamy wyznaczyć literkę V. V jest naszą niewiadomą. Patrz, ona występuje tu, występuje też tu. Od czego zaczniemy? Jak widzimy iloczyn, liczba albo jednomian razy coś w nawiasie, to pierwsza sprawa, trzeba wykonać to mnożenie. Wykonajmy to mnożenie, zanim się jeszcze zajmiemy za jakiekolwiek inne czynności. Trzeba się pozbyć tego iloczynu. 8 razy z to 8z. Teraz 8 razy minus 2v to jest minus 16v. 8 razy y to jest 8y. Dobra. No to teraz już mamy czystą sytuację. V jest po lewej i po prawej stronie. Gdzie jest większe v? No tutaj, bo 4 jest więcej już minus 16, więc będę się pozbywał tego. A więc pozbędę się najpierw, czyli dodam 16v do obu stron. Mamy 4v plus z minus 16v równa się 8z, na razie przepisuję, plus 16v plus 8y i minus 16v. V, a nie x. To się znosi, plus 16v. I tutaj też plus, bym się nabrał sam. Napisałem plus, a później wpisałem minusy. To się znosi i po lewej stronie mamy 4v plus 16v to jest 20v plus z, a po prawej nam zostało 8z plus 8y. Teraz się tego musimy pozbyć, czyli odejmujemy z od obu stron. Mamy zatem 20v plus z minus z i 8z plus 8y minus z. To z się zniosło, zostało nam 20v
równa się, za szybko, panie kolego, 8z odjąć 1z to jest 7z plus 8. Teraz pozbywamy się tego mnożenia przez 20, czyli dzielimy przez 20 i mamy 20v podzielić na 20 równa się 7z plus 8 dzielone na 20. To nam się zniosło i zostało nam v równa się 7z plus 8 dzielone na 20. I koniec. I to jest nasze rozwiązanie. Wyznaczyliśmy v. Następny przypadek. Z tego wyrażenia musimy wyznaczyć a. Dobrze. A jest tylko po lewej stronie, więc na lewej nam zostanie, czyli dostaniemy takie a równa się coś tam. Ale co tutaj widzimy? Widzimy, że jest ułamek. Pierwsza rzecz w takim wypadku, popatrz, tu widzieliśmy w tym poprzednim iloczyn, to pierwszą rzeczą wymnażaliśmy. Tak samo jak widzimy ułamek, to pierwsza rzecz musimy się pozbyć tego, co jest w mianowniku, czyli pod kreską ułamkową. Musimy zatem pozbyć się d. Co tu mamy? 2a plus b, to jest tak, 2a plus b, podzielić na d, prawda? Bo kreska ułamkowa to jest dzielenie. Więc co my musimy? Obie strony pomnożyć przez d. Pomnożymy, zrobię sobie tutaj miejsce, czyli obie strony teraz mnożymy razy d. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, która do tej pory przy zwykłych równaniach nie występowała. Mianowicie, jeżeli mnożymy przez mianownik, chcemy się pozbyć mianownika, w którym są literki, a pamiętasz, że w mianowniku nie może być 0, nie może być takiego działania, powiedzmy 8 dzielone przez 0, albo 2a plus b dzielone przez 0. Matematyka tego nie dopuszcza. To co my musimy tutaj zrobić? Oprócz tego, że mówimy, za chwilę będę mnożył przez d, to jeszcze trzeba dopisać. Zakładam, że d jest różne od zera. Tego wymagają nauczyciele. Na maturze, pamiętaj, czy na innych egzaminach, testach i tak dalej, koniecznie to trzeba napisać. Uczeń, który tego nie napisze, tylko wykona mnożenie przez d, będzie miał odjęte punkty na bank. Na 100%, chyba że nauczyciel zaśpi. Ale rzadko matematycy mają to do siebie, że zasypiają przy sprawdzaniu prac domowych czy egzaminów. Trzeba napisać, zakładam, że d różne od zera. I dopiero teraz mnożymy mnożyć przez d. No to mnożymy. Skoro już dokonaliśmy tego założenia, to mnożenie możemy wykonywać. Mówi się, że ono jest uprawnione. Gdybyśmy tego założenia nie wykonali, nasze mnożenie byłoby nieuprawnione. Proszę bardzo, mnożę. Czyli obie strony mnożę przez d. To d się zniesie, zostanie nam po lewej stronie 2a plus b, bardzo ładnie. No a tu trzeba pomnożyć. d razy b to jest db, d razy d to jest d do kwadratu. Świetnie. Dalej już bez problemu. Pozbywamy się teraz tego dodawania b, czyli my odejmiemy b, a więc mamy 2a plus b, odejmujemy b od lewej strony i tak samo teraz odejmujemy b od prawej. To się zniosło, a więc mamy 2a równa się db minus d kwadrat minus b. Świetnie. No i teraz jeszcze się trzeba pozbyć tego 2 razy a, czyli dzielimy sobie przez 2. A więc mamy 2a dzielone przez 2, a tutaj jest db, d kwadrat minus b dzielone przez 2. Dwójeczka się zniosła i mamy ostateczne rozwiązanie. Napiszmy a równa się db minus d kwadrat minus b dzielone przez 2. I trzeba dopisać, bo trzeba teraz sobie przypomnieć o tym założeniu, że założyliśmy, że d musi być różne od zera. Więc oprócz tego tutaj jeszcze dopisujemy dla d różnego od zera. Czyli otrzymaliśmy rozwiązanie na wartość a, ale przy założeniu, że d jest różne od zera. To też trzeba napisać. To
to rozwiązanie jest uprawnione, tylko wtedy go możemy używać, kiedy d jest różne od zera. No a ktoś powie, dobra, fajnie jest, a co się dzieje, kiedy d jest równe 0? To wtedy mówimy, nie a jest nieokreślone, nieokreślone. Nie możemy wtedy obliczyć a. Po prostu. Wtedy ten wzór nie funkcjonuje, nie wolno go użyć. Tego wzoru, który wyznaczyliśmy, można użyć tylko dla d różnego od zera, bo takie założenie przyjęliśmy, rozwiązując to wszystko, czyli otrzymując ten wzór. Jeszcze na koniec podobny przypadek, żeby to sobie dobrze przećwiczyć, żebyś to dobrze zapamiętał, bądź zapamiętała. Oto mamy wzór i mamy wyznaczyć literkę t. W porządku, już wiemy, że chodzi o t, no to zaczynajmy. Znowu, jest ułamek. Trzeba się pozbyć tego a minus b, czyli musimy pomnożyć obie strony przez a minus b. A skoro tak, to musimy założyć, że a minus b jest różne od zera. To samo, co tutaj robiliśmy. Można napisać zakładam, że i tak jest lepiej, czyli tu trzeba by napisać zakładam, że a minus b jest różne od zera. I dopiero teraz mnożymy. To trzeba wziąć w nawias a minus b razy, zaraz ci powiem dlaczego, t razy v przez a minus b równa się, i teraz lewa strona już pomnożona, teraz mnożymy prawą stronę, 7 plus b. Dlaczego w nawias tu biorę i tu biorę w nawias? Żeby było wiadomo, że przez całość mnożę. Bo jakby nie było nawiasu, to byłoby napisane tak. O, zobacz. Pokażę ci. Już byłoby co innego. To by znaczyło, że mnożę tylko przez b. A mam mnożyć, bo tak chcę. A mam mnożyć przez a minus b. Dlatego trzeba koniecznie brać to w nawiasie. No i dobra, jak już to mamy, no to teraz to całe a minus b z tym się skraca i po lewej stronie nam zostaje t razy v. Fajnie, prawda? Już jest ładnie. No a po prawej trzeba pomnożyć. Pierwszy składnik razy pierwszy, dodać pierwszy razy drugi, drugi razy pierwszy, dodać drugi razy drugi. No niestety taka jest zasada. Wszystko razy wszystko. A razy 7 to jest 7a. A razy b to jest ab. Minus b razy 7 minus 7b. Minus b razy b to minus b do kwadratu. Dobra. Czy coś tu można uporządkować? No niestety nie. No i my myśmy tutaj mieli wyznaczyć wartość bodajże t, no to teraz nam przeszkadza tylko to v, gdzie mnożenie przez v. No to my obie strony dzielimy sobie przez v. I mamy t razy v przez v równa się, przepisuję całą prawą stronę, pracowicie, tu jakieś takie paskudne to wyszło, no ale trudno, czasami tak wychodzi. I tu też dzielę przez v. To v się znosi, czyli zostaje mi t, no a prawa strona zostaje